Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mam nie lada gratkę dla entuzjastów oświetlenia. Lampki od Invitala Syncory. Syncor LED w wersji tej zwykłej i w wersji plant. Przyjrzymy się im dokładnie, zobaczymy jak wyglądają, jak się prezentują i co najważniejsze, jak świecą, czy są warte swojej ceny. Rozpakujmy, sprawdźmy co jest w środku i zobaczmy jak one wyglądają. Powiem szczerze, że spodziewałem się czegoś grubszego, że ona będzie większa. Bo na zdjęciach zresztą tak wygląda. Dostajemy maleńką, smukłą lampkę. W zestawie razem z lampą mamy dwie podstawki. Oczywiście zafoliowane, żeby się nie porysowały. Odklejanie tego nie jest moją najmocniejszą stroną. Ładne takie delikatne te nóżki. Troszkę się zagapiłem, powiem szczerze, bo te lampki są te stojaki są nieregulowane. One mają stałą wysokość, a mogłem z lampkami zamówić sobie drugie, takie, które mają możliwość regulacji, żeby ta lampa była wyżej bądź też niżej, co myślę, że jest również fajną sprawą, bo czym mamy większą kontrolę nad naszym oświetleniem, tym mamy większą kontrolę nad tym, co się dzieje w zbiorniku. Mi się podoba, wolę mieć po prostu większą kontrolę. Jeżeli będę w przyszłości zamawiać coś jeszcze z tego sklepu, to nie omieszkam, na pewno dokupię. W zestawie mamy jeszcze również kontroler na Wi-Fi, bo lampę możemy podłączyć bezpośrednio, nie ma tutaj włącznika. Lampę możemy podłączyć bezpośrednio przez zasilacz do kontaktu, wtedy ona będzie świecić pełną mocą, albo możemy podłączyć ją za pośrednictwem tego wichajstra. I ten kontroler Wi-Fi nam umożliwi pełną kontrolę nad tą lampą i wszystkie bajery będziemy mogli zmniejszyć, zwiększyć natężenie światła, wschód, zmierzch. Tam chyba są jeszcze jakieś tryby, ale to za chwileczkę. Najpierw podłączymy sobie tę lampę, zresztą najpierw jeszcze odpakuję tą drugą lampę, przyjrzymy się im z bliska, bo tu mamy lampę tą zwykłą o barwie 6000 kelwinów, a druga lampa jest już WRGB i tutaj mamy rząd jeszcze dodatkowych kolorowych tych diod. Oświetlenie jest dostępne w bardzo wielu wariantach. Te lampy, które ja mam, one są o mocy 35 W i długości 105 cm, a rozpiętość jest naprawdę szeroka, bo mamy od 10 W, tam jest chyba 30 cm, do 40 czy 45 nawet W, także jest w czym wybierać, bo moc się zwiększa co 5 stopni, co 5 W. Tak więc z tych lamp jest naprawdę szeroki wybór. Myślę, że można je dzięki temu dobrać do swojego zbiornika. I jeszcze taka jedna rzecz, co mi się podoba, od razu mi się rzuciło w oczy. Może to takie dosyć banalne, ale fajnie, bo te kable są długie, a i w przypadku niektórych lamp te kabelki są takie, jak one są krótkie, to wiecie, potem jest ciężko tą lampę gdzieś przełożyć, ciężko tą lampę podłączyć, a tu zobaczcie, kabel od zasilacza ma dobry metr i jeszcze dodatkowo do tego mamy kabel od samej lampy, który również ma około metra, co nam razem daje porządny kawałek kabla. Nie będziemy mieli problemów z podłączeniem lampy, jeżeli mamy gdzieś daleko zasilanie. Lampy w każdym wariancie mają również możliwość sterowania za pomocą Wi-Fi, mają również te moduły dodane do siebie, kontrolery LEDów. Lampy mamy możliwość podłączenia na dwa sposoby do prądu. Albo po prostu weźmiemy i podłączymy zasilacz pod włącznik czasowy. Wtedy lampy najzwyczajniej w świecie będą świecić pełną mocą, tak jak ją ustalimy, żeby działały. Albo podłączamy przez ten moduł Wi-Fi
I przez moduł Wi-Fi już mamy pełną kontrolę nad nimi. No, jeżeli ktoś nie chce się bawić, no to bardzo fajnie, że jest też możliwość podłączenia i bez tego modułu. A jeżeli ktoś chce spróbować, bo według mnie warto jednak podłączyć, skonfigurować sobie to na telefonie. Nie jest to trudne, zresztą zaraz Wam pokażę, jak to się łączy. Na każdym module mamy kod, QR kod i za jego pomocą po zeskanowaniu zostajemy przekierowani na stronę do sklepu Google'a i tam możemy ściągnąć po prostu tą odpowiednią aplikację. Aplikacja prosta, w aplikacji mamy możliwość pogrupowania sobie lamp, tak jak ja mam na przykład tutaj i wtedy dzięki temu możemy od razu zarządzać tymi dwiema lampami. Niestety nie ma możliwości sterowania tutaj barwą tych świateł, jest tylko i wyłącznie, znaczy w sensie kolorami, jest tylko i wyłącznie włączenie bądź też wyłączenie i natężenie tych świateł. Mamy możliwość również tutaj dodania sobie timera, klikamy sobie na ten budzik i ustawiamy sobie kiedy ma lampa się włączać i kiedy ma wyłączać i ustawiamy sobie tutaj również czas trwania, czyli jak długo ma się nam włączać lampa, czyli jak długo ona będzie nam dochodziła do tej wartości, do której chcemy, bo możemy ustawić ją oczywiście 0, no bo to jest nasza wartość początkowa i ustawiamy ją później do wartości, jaką ma świecić. Ja myślę, że na pełnej mocy nie będę świecił, dlatego zostawię sobie 81%. Mamy już włącznik, teraz jeszcze wyłącznik i na wyłączenie, no to ustawiamy sobie, myślę, że 100%, jeżeli będzie to się nic nie stanie, bo ona 100% i tak nie będzie miała, tylko będzie miała to 80% i czas trwania również jak długo chcę, żeby to trwało. 100 minut, tak więc fajnie, bo może lampa bardzo długo się włączać i bardzo długo powolutku się wygaszać. To mi się podoba. O, zobaczcie, już zaczęła lampa się powoli nam włączać. Ustawiłem na 100 minut, także zanim ona dojdzie do tych 80%, to sporo czasu minie. Ustawić sobie możemy oczywiście, o której ma się wyłączać i gotowe. Teraz lampa będzie nam świecić przez ten okres czasu, przez który chcemy. Zamienimy ją sobie teraz nad akwarium i sprawdzimy, w jaki sposób ona świeci. Myślę, że tutaj akurat nad tymi zbiornikami będzie fajna możliwość sprawdzenia, jak ona się sprawuje, bo jest długa, tak więc złapie mi część tego paludarium i część tego zbiornika, który tu mam. Na chwilę obecną nad tymi zbiorniczkami tu mi świeci 20 W, a tutaj no powiedzmy 10, bo jest tylko i wyłącznie kawałek. Tą białą sobie na razie wyłączmy, bo nie będzie nam ona potrzebna. Wyłączyła się ładnie i wchodzimy na czerwoną i lecimy. I teraz mamy pełną moc. Widzę, że muszę przestawić aparat chyba. I w ten sposób lampa świeci z pełną mocą. Szkoda, tak jak mówię, że nie kupiłem tych nóżek, no bo wtedy mógłbym ustawić nad całością, nawet ją troszeczkę tam przesunąć bardziej. I wtedy bym miał załatwioną oświetlenie dla tych dwóch zbiorników. Ale jeszcze nad tym pomyślę, bo widziałem fajną lampę dla tego zbiornika troszeczkę inną. Potem jeszcze na koniec sprawdzimy ilość luksów, bo producent tutaj bardzo fajnie, bo niewielu producentów to podaje, ale tutaj w przypadku tej lampy producent podaje, ile jest luksów. A tak na dobrą sprawę to według luksów powinniśmy dobierać oświetlenie do naszego zbiornika, bo to jest taka wartość prawdziwa tego, ile lampa ma tej mocy, ile lampa ma tego świecenia i ile lampa daje nam tego światła. Tutaj ta lampa jest jaśniejsza, ale ona ma również nawet na opakowaniu napisane, że ma więcej luksów. Tutaj ten zbiornik, powiem Wam, że jeszcze chyba nigdy nie był tak mocno oświetlony. A moje gubiczki znowu w grupie się trzymają. Zobaczcie, dopiero co Wam pokazywałem, jak ładnie w ławicy pływają. I z reguły widzę, że się trzymają tak właśnie w jednym kącie razem. Zobaczcie, tutaj jest pusto, nie ma nic. A tu są wszystkie. To jest dla przypomnienia mały zbiornik, no bo to jest 60 litrów tylko. Mój pomiar wykonamy sobie nad tym zbiorniczkiem. Mam tutaj ustawione wszystko tak, jak ostatnio mierzyliśmy. Aplikację mam taką, jak ostatnio również mierzyłem. Dla przypomnienia, tutaj ta lampa z tyłu dała mi wartość około 6,5 tysiąca. To jest lampa 30W, tutaj mam lampę 50W. Ją mierzyłem troszeczkę wyżej i ona mi dała 5,5-4,5 tysiąca luksów w tych granicach. Wyłączymy tą 30. Wiem, że to nie jest jakiś profesjonalny miernik, ale wszystkie te lampy, które tu testuję na tej aplikacji, na tym telefonie. Tak więc wiadomo,
Dobra, tutaj mi pokazuje trochę mniej niż tamta lampa, ale zaraz Wam powiem dlaczego i co mi się w tej lampie i tak podoba. Tutaj mamy prawie 6000 luksów na tym moim zbiorniku. Jest to troszkę mniejszy wynik jak w tamtej lampie, ale zaraz Wam pokażę dlaczego i dlaczego mnie to satysfakcjonuje w tej lampie, że mimo tego, że on jest mniejszy ten wynik, zmniejszyć muszę, czekajcie, zmniejszymy natężenie tego do kilku procent, tak żeby Wam nie świeciło i mi po oczach. Ta lampa zobaczcie tylko, ona świeci od samego końca do samego końca z jednej strony i z drugiej strony świeci od końca do końca. Nawet myślę, że można by było zerwać te naklejki, które tu są na końcach i wtedy tego światła byśmy złapali troszeczkę więcej. Mamy tu oczywiście nazwę lampy Syncor, Made in Czech Republic i mamy również kolor 6000 kelwinów w przypadku tej lampy. Ciekaw jestem, czy wśród Was jest ktoś, kto użytkuje tę lampę już od jakiegoś czasu i jak ona się sprawdza w takim dłuższym dystansie. Dajcie znać w komentarzach, no bo wszyscy na pewno chętnie przeczytają.